Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem, 5 czerwca. Dzisiaj jest Dzień Wegetariańskiego Burgera i Dzień Bułek z kiełbasą. No to jest taki dzień, w którym dla każdego coś dobrego. No, bez względu na predyspozycje kulinarne i żywieniowe, tutaj każdy się odnajdzie. Tylko ja nie wiem, jak my się możemy odnaleźć w rzeczywistości powyborczej z takimi nowymi newsami, które do nas jakby docierają. Pierwszy jest taki, że na X-ie ktoś pokazał wyniki wyborów w jednej z krakowskich komisji wyborczych, w której to komisji w pierwszej turze Rafał Trzaskowski dostał 550 głosów, a Karol Nawrocki tam coś 230. Natomiast w drugiej turze, w tej samej komisji, Rafał Trzaskowski dostaje 540, a Karol Nawrocki 1200 coś. Czyli Trzaskowskiemu w tej samej komisji ubywa, a Nawrockiemu rośnie 6 razy. No, przedziwne jakieś sytuacje się odbywają. Żebyśmy się tylko nie obudzili po czasie z jakimś kacem, bo w Janowie Lubelskim, zdaje się, w 2020 roku, przy poprzednich wyborach prezydenckich, sprawą zajmuje się policja, bo w komisji jest świadek, jest obserwator, który złożył obszerne zeznania. To za czasów PiS-u zostało skręcone, ale teraz sprawa jakby jest na nowo podjęta. Złożył zeznania, z których wynika, że po prostu w komisji dosypano kilkadziesiąt głosów do urny i ma na to jakby dowody. Rozpoczyna się teraz po latach dochodzenie i ustalanie stanu faktycznego. Jacyś ludzie tam przychodzili, ktoś coś przynosił, zamykali się w jakichś pokojach. O 17 człowiek spisał liczbę kart wydanych do głosowania. Potem od 17 do 21 był, liczył wszystkich przychodzących, wyszło mu, że było 70 kilka osób. Natomiast na protokole widnieje, że było 180. Coś koło setki, czy ponad, czy blisko setki kart prawdopodobnie zostało dołożonych. Andrzej Rozenek, dzień dobry Andrzeju, witam cię serdecznie. No, cześć Jacku, witam Państwa. No, były też takie sytuacje w poprzednich wyborach, że na przykład wpisywano odwrotnie, tam gdzie Rafał miał przewagę, to wpisywano w to miejsce nazwisko Duda, a tam gdzie było... I w ten sposób ten protokół zwycięski dla Rafała zmieniał się w protokół zwycięski dla Dudy. Takich sytuacji kilka ustalono w czasie poprzednich wyborów. W czasie tych wyborów, widzisz, ja byłem raczej optymistą, jeżeli chodzi o przebieg i uczciwość wyborów, no bo założyłem, że skoro rządzi rząd Donalda Tuska, no to ma wszystkie instrumenty, żeby pilnować tego, żeby wybory były uczciwe. Ale wiesz co, tak się zastanawiam, że być może naiwnie założyłem, że tak się stało, bo przypomniało mi się, że wybory w 2023 roku wygraliśmy, gdzie była taka gigantyczna frekwencja, między innymi dlatego, że Komitet Obrony Demokracji powołał ogólnopolską kontrolę wyborów. To była taka sieć obywateli, wcześniej przeszkolonych, przygotowanych, którzy zostali skierowani do wszystkich komisji wyborczych, wszystkich w całym kraju i tam pilnowali uczciwości przebiegu wyborów. Zostali wyposażeni w specjalną aplikację, w którą wpisywali rzeczywiste wyniki z każdej komisji i ta aplikacja potem zliczała to centralnie i było dokładnie wiadomo, która partia, a nawet który kandydat ile głosów dostali. I te wyniki potem porównywano z wynikami ogłoszonymi przez PKW. Wiesz, moim zdaniem to był fajny system i on no, powodował, że tak naprawdę poważne jakieś duże oszustwa nie były możliwe. Oczywiście w każdym jakimś tam poszczególnym przypadku na małej ilości głosów to pewnie się udawało, natomiast tak w skali kraju już na pewno nie. Co się wydarzyło w tym roku? No tak jak już Państwu tu kiedyś meldowałem, Komitet Obrony Demokracji nie dostał żadnych pieniędzy ani z partii, ani od państwa. Biedują, po prostu nie mają na nic, na kawę nawet i cukier do kawy. W związku z czym oczywiście ogólnopolskiej kontroli wyborów nie zrobili, bo nie mieli za co. No to kosztuje, tak? Przygotowanie takiej aplikacji, obsługa tej aplikacji, serwery, na których ona jest, delegacje dla tych ludzi, którzy mają się zajmować patrzeniem na to, przeszkolenie tych ludzi, to wszystko kosztuje. Skoro nie udało się zrobić obywatelskiej kontroli wyborów, to naiwnie założyłem, że państwo polskie no, tutaj bardziej się przyłożyło do tego, żeby sprawdzać, co się dzieje przy urnach.
I to, co opowiedziałeś, takich sygnałów mamy dużo. To nie są sygnały, wiesz, które przesądzają o wyniku wyborów, natomiast one pokazują, że jednak nie wszystko było uczciwe. I z tego, co wiemy, to spora część z Państwa głosowała również poprzez takie karteczki do głosowania, tak? Czyli takie zaświadczenie, które umożliwiało głosowanie w dowolnym punkcie wyborczym. No i mamy przypadki takie, że w niektórych takich komisjach wyborczych zasiadali przedstawiciele PiS-u, no i robili jakieś dziwne rzeczy z tymi zaświadczeniami do głosowania. Wiesz, i trafiliśmy na taką relację z pierwszej ręki. Ja nie umiem stwierdzić, czy ona jest absolutnie wiarygodna, no ale pokazuje się osoba z krwi i kości i opowiada w sposób bardzo szczegółowy o tym, jak to przebiegało. Ja bym chciał, żeby Państwo tego posłuchali i podzielili się ewentualnie z nami wnioskami. Co Państwo o tym sądzą? Jacku, możemy puścić tę relację? Tak, Uprzedzam, tak. że nie jest krótka, ale warto posłuchać. Nie jest krótka, ale jest szczegółowa, wyjaśniająca krok po kroku chyba ten mechanizm. Źródło TikTok. Jak rozumiem, TikTok tej właśnie osoby. Dano mi możliwości oddania głosu w tegorocznych wyborach prezydenckich. Czyli w skrócie opowiem Wam bardzo przykrą historię dnia dzisiejszego. Jak to się stało, że weszłam do lokalu numer 663 w Warszawie i wyszłam głosu nie oddając. Były to moje pierwsze wybory poza moim miejscem stałego zamieszkania. Od jakiegoś czasu jestem już w Warszawie i wiedziałam, że będę stąd dzisiaj chciała głosować. Także załatwiłam sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Pracuję jako stewardesa, miałam lot na godzinę 14:35, więc postanowiłam tuż przed pójściem do pracy, w zasadzie za jedną drogą, załatwić sobie oddanie głosu w wyborach i dojazd do pracy. Tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Wyszłam z domu z dużym zapasem czasowym, bo miałam przymiarkę na to, że mogą być kolejki. I tak też było, kolejka na ponad pół godziny czekania, ale mówię, okej, zdążę, spokojnie zdążę. W końcu przyszła moja kolej. Członek komisji wziął ode mnie mój dowód osobisty oraz zaświadczenie w formie papierowej. Zaczął do spisu wyborców wpisywać wszystkie moje dane, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, po czym wziął do ręki moje zaświadczenie i zaczął wpisywać jego numer i jakieś inne dane w jakiś system w swoim telefonie komórkowym. Zdziwiło mnie to, bo pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, żeby w taki sposób działało głosowanie z zaświadczeniem, no ale okej. Pan wpisał te dane, po czym poinformował mnie, że zapytał mnie, czy pani już dzisiaj głosowała. No i zdziwiłam się, odpowiedziałam, że nie, jestem dzisiaj pierwszy raz w lokalu wyborczym. Poprosił ten pan swoją koleżankę, z którą pracował, siedziała obok, o sprawdzenie, czy wszystko dobrze wpisał. Ona na swoim telefonie komórkowym uczyniła to samo, wpisała te moje dane, ten numer zaświadczenia i mówi, ale już ktoś dzisiaj głosował z identycznym numerem zaświadczenia. Nie może pani oddać głosu, bo to zaświadczenie jest nieważne. Ja po prostu, mi się zrobiło gorąco. Świat się na moment zatrzymał i mówię, ale że jak? No i bez w ogóle jakiegokolwiek elementu zaskoczenia, wzruszenia z ich strony usłyszałam, no ktoś już dzisiaj zagłosował na identyczny numer zaświadczenia, nie może pani zagłosować. I ja mówię, ale przepraszam bardzo, to co ja mam zrobić w zaistniałej sytuacji? Polecono mi udać się do pana przewodniczącego tej komisji, więc podeszłam. Pan przewodniczący zachował się w sposób absolutnie lekceważący w stosunku do mojej osoby. Musiałam 3 razy prosić, żeby zwrócił na mnie swoją uwagę, którą zwrócił w średni sposób i tłumaczę, że mam problem, nie mogę oddać głosu, z zaświadczeniem jest problem, że proszę o pomoc, a ten pan w sumie nawet na mnie nie patrząc powiedział, no to trudno, to pani nie zagłosuje. Trudno? Tyle jest wart mój głos? Trudno? Naprawdę? I w ogóle zajął się czymś zupełnie innym, poszedł sobie i nic, w ogóle zero jakiejkolwiek troski, wzruszenia.
I wiecie, ja byłam w sytuacji po pierwsze w totalnym szoku, w potężnym szoku, jakiego chyba jeszcze w życiu nie doświadczyłam. Ja zupełnie sama, moje pierwsze wybory prezydenckie w życiu i ktoś mi mówi, że moje zaświadczenie jest nieważne, że nie zagłosuję. Pomijając ten szok, już była taka godzina, że naprawdę musiałam wyjść do pracy. Będąc stewardessą, punktualność jest bardzo ważna i nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby spędzić pół godziny czy godzinę więcej w lokalu wyborczym, tłumacząc komuś, w czym problem, czy kłócąc się z kimkolwiek, bo wiedziałam, że do tej pracy już w tym momencie nie zdążę. Więc praktycznie ze łzami w oczach wyszłam z tym zaświadczeniem w ręce z lokalu i pojechałam do pracy, zostawiając tak naprawdę w dosłownym tego słowa znaczeniu te problemy na ziemi i musiałam wykonać lot jako załoga. Wróciłam do Polski po godzinie 21, w zasadzie było bliżej 22, więc lokale wyborcze były zamknięte. Nie miałam nawet już możliwości, żeby wrócić do tego lokalu albo udać się nawet do jakiegoś innego. Po prostu nie mogłam już nic z tym zrobić i powiem wam, im dłużej o tym myślałam, co się wydarzyło, tym większym przerażeniem się zaczęłam napawać, bo tak jak sobie teraz myślę, wszystkie te moje dane zostały wpisane do tego spisu. Ja ze swojej strony w żadnym miejscu podpisu nie złożyłam. Ale czy moje dane zostały wykreślone po tym, jak odeszłam od tego miejsca? Czułam wręcz takie naciskanie ze strony komisji, że no dobra, nie może pani zagłosować, to niech następny przyjdzie, bo jest kolejka, nie mamy czasu na takie rzeczy. Dosłownie ja tak to odebrałam w taki sposób. Także jestem przerażona tym, co się stało. Dochodzi do mnie, że doszło tu do bardzo poważnego incydentu, że zostało pogwałcone jedno z moich najważniejszych praw i zaczynam dopiero nad tym myśleć, co powinnam zrobić w zaistniałej sytuacji. Wiem, że nie mogę tego tak zostawić i że powinnam domagać się jakiejkolwiek sprawiedliwości w tej sprawie. No i co ty, Jacku, myślisz o tym? To chyba nie jest odosobniony przypadek. W dniu wyborów wiele osób zgłaszało tego typu problemy, ale to, co tutaj jest takie szokujące i uderzające i co pani stewardessa sugeruje wręcz, nawet mówi, że tak mogło przecież być, a dlaczego tak miałoby nie być? Na jej dane faktycznie można było oddać głos, to znaczy to jest fałszowanie wyborów, no po prostu to, co się odbyło. Pani podała numer komisji, komisja jest w Warszawie, to wszystko da się przecież zweryfikować. Przecież można teraz błyskawicznie sprawdzić, to znaczy ja bym na miejscu tej pani, nie wiem, składał zawiadomienie do policji, nie wiem, bo przecież to można sprawdzić w protokołach, czy oddany został głos, ktoś pobrał kartę do głosowania na jej nazwisko i imię. No coś nieprawdopodobnego. No tak te wybory jak wyglądały, jeżeli tak to wyglądało i tych przypadków było wiele, jeżeli do tego dołożymy te jakieś cuda, które się tam dzieją, no to znaczy ja zaczynam powoli podzielać głosy tych, którzy mówią, że no dobra, wszystko w porządku, ale może wyjaśnijmy te wątpliwości. Wyjaśnijmy do końca te wątpliwości, żeby nie było później tak jak z rokiem 2020, że wyjaśniamy je po 5 latach, tylko co z tego? Tak. Do dzisiaj nie wiemy, jak to się stało, że w wielu DPS-ach 100% obywateli zagłosowało za Andrzejem Dudą. Przechodzimy nad tym tak już teraz do porządku dziennego. Dla mnie No, ta opowieść pani stewardessy jest wstrząsająca, bo pokazuje bezradność obywatela. Taką kompletną bezradność, tak. I jeżeli ta opowieść jest prawdziwa, nie mamy naprawdę podstaw, żeby podważać wiarygodność tej osoby. Jeżeli ona jest prawdziwa, to nawet jeżeli jednostkowo się to zdarzyło, to trzeba takie rzeczy wyjaśnić. Bo nie możemy żyć w państwie, w którym obywatele z jakiegoś powodu są pozbawiani prawa głosu, bo tak jak słusznie ta pani zauważyła, prawo do głosu jest podstawowym prawem konstytucyjnym każdego obywatela. Każdego. My nie wiemy nawet, na kogo ta pani chciała zagłosować. Może chciała zagłosować na Nawrockiego. My tego naprawdę nie wiemy. Natomiast takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
No, nie wiem, mnie ta historia wstrząsnęła. Od kiedy sobie obejrzałem ten TikTok, to cały czas myślę o tym i cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe i co to jest za dziwna aplikacja, do której oni to wpisywali. Dlaczego to robili na swoich Wersja prywatnych jest telefonach? taka, wiesz, że jeżeli chodzi po sieci wersja, że ta aplikacja, znaczy to jest jakaś wschodnia aplikacja, gdzieś tam te serwery stoją nie wiadomo do końca gdzie. Niektórzy twierdzą, że to jest po prostu było wyciąganie, przy okazji wyciąganie też danych osób, no i że to jest taki przykład wschodniej ingerencji w te wybory. Ale mówię No tylko ale to, poczekaj, bo czytałem to gdzieś są w sieci. dane objęte ochroną prawną. No, twoje imię, nazwisko i PESEL to nie są dane, Ale którymi oni, byle tak, kto ale oni to może wpisali. operować. Tak, ja nie I wiem, co ktoś oni wpisuje wpisali. na swój prywatny, Jacku, poczekaj, pozwól mi, na swój prywatny telefon, jak rozumiem, bo komisje wyborcze nie mają telefonów innych, mają tylko prywatne telefony. Ktoś na swój prywatny telefon wpisał dane tej osoby. Jak to jest możliwe? I więcej, ta aplikacja nie jest zatwierdzona. Ona nie była zatwierdzona. To PKW nawet informowało, zdaje się, w dniu wyborów, że nie ma żadnych aplikacji. Że w ogóle to jest poza jakby, nie jest autoryzowana ta aplikacja. No nie wiadomo, to mieli ludzie z PiS-u ta aplikacja. I oni, jakaś aplikacja prywatna w telefonie i oni się tak bawili, no, z tymi Bo zaświadczeniami. widzisz, to co KOT przygotował na poprzednie wybory, to rzeczywiście też były aplikacje nieautoryzowane przez komisję, ale tam nie były wpisywane żadne prywatne dane. Tam były wpisywane końcowe wyniki wyborów z danej To co komisji. innego. To Tak? zupełnie co innego. To I takie możesz dane sobie nie są objęte tajemnicą, dlatego że komisja, jak zakończy liczenie głosów, to wywiesza. z tą karteczką idzie na zewnątrz i wywiesza to tam na drzwiach, czy gdzieś, gdzie się zwyczajowo wywiesza. Natomiast tutaj mamy do czynienia z personalizowanymi danymi tej osoby. Nie wiem, ja na miejscu takich ludzi, którzy w ten sposób zostali pokrzywdzeni, nie zostawiłbym tej sprawy. I może nas ogląda jakiś prawnik albo jakaś kancelaria prawna i może trzeba się skontaktować z poszkodowanymi i sprawę skierować do prokuratury albo, nie wiem, do sądu, bo to jest nienormalne, tak? No tutaj na pewno zostało naruszona poufność danych tej osoby. A czy te dane wykorzystano do tego, żeby za nią zagłosować? My tego nie wiemy. już druga Ale sprawa. istnieje taka możliwość, prawda? No i jeszcze do tego, że bezprawnie odmówiono jej udziału w wyborach. No. No tak. Przekroczył ktoś tutaj swoje uprawnienia. No. W sposób zdecydowany. Jesteśmy skromnym kanałem liczącym 20 000 subskrybentów, więc nasze możliwości dotarcia do opinii publicznej są takie, jakie są. Ale ja apeluję do Państwa, żeby Państwo może powielali te informacje i pokazywali to innym, no bo nie chcemy żyć, jak rozumiem, wszyscy nie chcemy żyć w państwie, w którym któregoś dnia pójdę do komisji wyborczej i ktoś mi powie, nie może Pan zagłosować. Dlaczego? Bo nie. No to jest niepoważne po prostu. To zaczyna przypominać reżim Łukaszenki, a nie normalną, demokratyczną Polskę. I nieważne, kto tu rządzi, tak? Czy Tusk, czy Kaczyński. Tak nie może być po prostu. Ojejku, no właśnie, a teraz drugi temat, do którego ciężko się przechodzi, ale on się jakoś wiąże, bo właśnie on pokazuje, jak to może wyglądać. Bo dla mnie to było też takie lekko dojmujące wczoraj wyznanie pana Ziobry. No, wezwanie sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa do wypowiedzenia państwu polskiemu, nie wiem, no, posłuszeństwa chyba, no tak to by trzeba było nazwać, to co wczoraj Ziobro zrobił, tak to przeleciało. Ziobro wczoraj oświadczył, że wybory prezydenckie przegrane to koniec Tuska. No i że Tusk, prawda, będzie siedział generalnie, to tak sobie Ziobro pozwala, bo zmiana władzy nastąpi nieuchronnie, że Tusk bezprawnie przejął media publiczne, uzurpuje sobie prokuraturę krajową, paraliżuje Trybunał, KRS, nie wykonuje wyroków sądów i nie ma możliwości, by Tusk nie zdawał sobie sprawy, że za te przestępstwa poniesie odpowiedzialność karną. I to, oczywiście Ziobro to tak opowiada o tym od dawna, ale po raz pierwszy, proszę Państwa, po raz pierwszy postanowił jednak no, jakby poszerzyć no, paletę słów i wypowiedzi. Powiedział, że zmiana władzy nastąpi nieuchronnie. W związku z czym on się zwraca do sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
których w jego opinii, prawda, szef rządu wykorzystuje i chce wykorzystywać do nadużywania władzy w ramach rzekomych rozliczeń. On mówi o rzekomych rozliczeniach cały czas. I zaapelował, by każdy z członków wymienionych struktur, czyli każdy prokurator, sędzia, funkcjonariusz ABW, zastanowił się, cytuję, czy warto dać się zaprzęgnąć do tych błędów, niesprawiedliwości i bezprawia. Jeśli to zaangażowanie będzie miało miejsce, to będzie też miała miejsce odpowiedzialność. Całość tych zachowań da się zakwalifikować jako zamach na ustrój państwa polskiego. Ja nie wiem, jak długo jeszcze ten Ziobro będzie takie historie opowiadał. Do tego jest jeszcze Andrzeju Matecki, który wchodzi z jakąś kontrolą do kancelarii premiera. Facet, który jeszcze niecały miesiąc temu chyba był w areszcie. No po prostu to tworzy jakiś taki obraz, który znowu nam coś o czymś przypomina i wprowadza, mi się wydaje, wyborców strony demokratycznej w niezłe wkurzenie, żeby nie używać innych słów. No, wiesz co, jest to nawet nie tylko smutne, ale i mocno wkurzające, co się dzieje. I ja rozumiem ten apel Ziobry w ten sposób, że on apeluje do prokuratorów i do sędziów, żeby nie zajmowali się sprawami z przeszłości, tymi dotyczącymi pisowców. Czyli na przykład jak teraz do sądu trafi sprawa inspektora policji, komendanta byłego, który odpalił granatnik w Komendzie Głównej, to rozumiem, że sędzia ma go uniewinnić. To samo z Funduszem Sprawiedliwości i księdzem Salcesonem. Tak jest. Jak ukradli tam te 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, uniewinnić. Jak rozumiem, wreszcie pojawi się sprawa zbudowanej, zburzonej elektrowni Ostrołęka, umorzyć. Jak się pojawi sprawa 1,6 miliardów pieniędzy, które zostały zmarnotrawione na zakup ropy z Wenezueli, umorzyć. No, ja rozumiem, tak. Oni by wszyscy chcieli być bezkarni. I ten wybór Nawrockiego dał im wiatr w żagle, bo oni już wiedzą, że Nawrocki będzie ich wszystkich ułaskawiał. Ale jeżeli to państwo ma nadal funkcjonować jako państwo demokratyczne, to aparat ścigania i wymiar sprawiedliwości muszą działać, niezależnie od tego, jaki jest prezydent i co dalej z tym zrobi. I nie wyobrażam sobie, żeby komendant Szymczyk nie został skazany za to, co zrobił. Bo gdybyś ty, Jacku, u siebie w domu strzelił z pistoletu nielegalnie posiadanego, przemyconego przez granicę Rzeczpospolitej, to byś siedział, nie nagrywalibyśmy tego programu. Po prostu byś siedział. A zdaje się, że temu typkowi nawet nie odebrano pozwolenia na broń. I ja naprawdę mam już dość w kółko powtarzania tego samego, no ale niestety taka nasza rola, tak? No nie może być tak, że w państwie prawa są święte krowy. Nie może być tak. I niech sobie Ziobro gada co chce, a prokuratura i sądy muszą robić swoje. I to wcale nie znaczy, że oni mają wsadzać do więzienia niewinnych ludzi. Nie. Niewinni mają być niewinni, a ci, którzy popełnili przestępstwa, kradli, mataczyli, oszukiwali, malwersowali, mają trafić do więzienia za to, co robili. A jeżeli zechce ich pan Alfons I, prezydent Rzeczpospolitej, ułaskawić, to proszę bardzo, to niech ich ułaskawia. To będzie świadczyło o nim i to być może przyspieszy pewne procesy, które są nieuniknione w Polsce. Procesy oczyszczenia klasy politycznej z ludzi, którzy kompletnie się nie nadają do tego, żeby Polską rządzić. No właśnie. Mamy zatrzymanie byłego członka zarządu Orlenu. Ja na to patrzę dwojako. Zaraz, Andrzeju, o tym sobie porozmawiam. No to Michał R. to jest ten jeden z najbliższych współpracowników pana Obajtka i były członek zarządu. Został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie wyrządzenia w spółkach zależnych od Orlenu szkody wynoszącej i Orlenowi samemu też około tam 1,5 miliarda złotych. Rzecz dotyczy właśnie tej wenezuelskiej ropy, tej historii z tankowcami, tymi zaliczkami dla tej szwajcarskiej firmy OTS, i tym, że pieniądze poszły, zniknęły i ropy też nie ma. No to tak mniej więcej. Tak. No i oczywiście pan Daniel Obajtek się na to odpalił i powiedział, że to jest jeden z elementów politycznej zemsty. No to jest ta jedna z tych spraw, które właśnie prokurator ma się takimi rzeczami nie zajmować, bo to jest polityczna zemsta. Czy jak oni kradną,
albo nie wiem, nie dopełniają swoich obowiązków, to jest zemsta polityczna. Jak masz coś czarno na białym, nie można dotykać PiS-u i działaczy pisowskich, bo to jest zemsta polityczna. Chore to jest tak patologiczne, że to ja na to słów nie znajduję. Natomiast jest tu drugie dno tej sprawy. Ja bym też, Andrzeju, o tym chciał przez chwilę porozmawiać, bo wczoraj rozmawialiśmy i wczoraj ty powiedziałeś, że twoim zdaniem w prokuraturze jest coś takiego, że nie użyłeś słowa dywersja, ale to ja mogę użyć, tak, że jest jakaś tam dywersja, że te wszystkie sprawy, że to się toczy, nic się nie działo, teraz mamy ich wysyp. Ja bym chciał wiedzieć jedną rzecz i to by było albo zaprzeczenie, albo potwierdzenie twojej tezy. Co takiego stało się na przykład od 1 maja, że nie można było pana Michała R. zatrzymać na początku maja na przykład, do dnia wczorajszego, czyli 4 czerwca, jakie czynności musiały zostać przeprowadzone, niezbędne, które dopiero w czerwcu na początku, po wyborach, pozwoliły pana Michała R. zatrzymać. Ja bym chciał powiedzieć. My mamy, Jacek, wysyp takich dobrych informacji, bo tam i parę osób z wierchuszki CBA zatrzymano wczoraj, zdaje się. Co to takiego działo, że wcześniej tego nie można było I pan minister Bodnar opublikował długą listę różnych chlubnych działań, jakie prokuratura wykonała i wykonuje. To przedwczoraj wysyp dobrych informacji. Ja ci powiem tak. Dlaczego nie można było pana R. zatrzymać przed 1 czerwca? My już znamy to tłumaczenie, Jacku. Żeby nie eskalować. No tak, żeby nie eskalować. Pamiętasz? Tak, możesz mieć rację, żeby nie eskalować, tak. Bo to będzie eskalowanie, powiedzą, że to jest polityczne zatrzymanie, a teraz co mówią? To zdanie, policja nie wkraczała, żeby nie eskalować, to tu prokuratura proponuje wyryć w granicie na siedzibie Koalicji Obywatelskiej, przykleić tam do ściany i pozostawić jako pamiątkę klęski wyborczej z 2025 roku. Można tak zrobić, taki pomnik będzie, taka przestroga na przyszłość. Nie wiem, czy to coś da, ale może coś da. Te dwie osoby z CBA, o których mówiłeś, mają zarzuty. Ale co z tego ktoś powie, prawda? Zarzuty dotyczą nielegalnego prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec Jacka Karnowskiego, kiedy był prezydentem Sopotu. Że to było prowadzone bez jakichkolwiek podstaw prawnych, faktycznych, formalnych. Po prostu sobie tak postanowili politycznie trochę ludzie z CBA zadziałać. I podobno te zarzuty obejmują również, jak twierdzi prokuratura, informuje, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w postanowieniach sądu okręgowego. Ja bym chciał to zobaczyć. I w jaki sposób CBA, bo to może być bardzo ciekawy przypadek, to powinno zostać rozpisane na nuty, nikt nam tutaj nie objaśnił, na czym to polegało, ale w jaki sposób wyłudza się poświadczenie nieprawdy w postanowieniu sądu. Po prostu dla mnie to, ja nie wiem, ja oczy otwieram, czytam 4 razy, czytam i jeszcze raz czytam i tak jest napisane. CBA wyłudziło poświadczenie nieprawdy od sądu. Gdzie ja żyję? Czy nie chodziło o zgodę na zastosowanie kontroli operacyjnej? Zapewne o to. Czyli nakłamali coś tam sądowi i sąd w oparciu o te kłamstwa mówi, dobra, jak to taki straszny przestępca, to dawaj tutaj pełna kontrola operacyjna. To jest też, tak, tylko że tak chyba to sobie wyobrażam. Tak, ale to jest, ale od czego jest sąd? Sąd też, przepraszam cię, ale po to się idzie do sądu, żeby stan faktyczny ustalić. A nie po to, żeby kwit chce dostać. To może to zlikwidować w ogóle, po co to udawać? Moje doświadczenie życiowe, szczególnie ostatnio, dowodzi tego, że nie zawsze się idzie do sądu, żeby ustalić stan faktyczny. Często się idzie po niesprawiedliwość. I z tym też trzeba, z tą patologią sądów wreszcie skończyć. Dobrze, ja powiem tak, ten wysyp dobrych informacji po wyborach ja traktuję jako dowód na to, że w aparacie państwa działa piąta kolumna, która po prostu robi wszystko, żeby PiS wróciło do władzy. Ja inaczej tego sobie wytłumaczyć nie potrafię i nie ma żadnych argumentów logicznych na to, że te informacje nie mogły się ukazać przed wyborami. One mogły zmienić wynik wyborczy. Mogły, bo ludzie może ci zniechęceni. Andrzeju, to wymaga postępowania jakiegoś wyjaśniającego. Gdybym był premierem, przepraszam cię za wyrażenie, ja bym żądał postępowania, wyjaśnienia na piśmie, jakie czynności przeprowadziliście od maja.
No okej, oni teraz prawdopodobnie, no potrzebna była jeszcze ekspertyza. Dobra, pokaż datę. Co zostało zrobione? Nie da się tutaj, naprawdę, w bardzo prostym postępowaniu wyjaśniającym, nie da się tutaj niczego skręcić. I naprawdę za coś takiego to powinny głowy lecieć, no. To jest No proste jak dobrze, drut. premier, widzisz, Donald Tusk wczoraj chyba zechciał też trochę zdyscyplinować swój klub i zebrał wszystkich w KPRM-ie, zaprosił na rozmowę. Z tego, co się dowiedziałem, rozmowa miała przebieg spokojny, bardzo łagodny. Premier uspokajał, tak, uspokajał nastroje. Jak donoszą dzisiejsze media, mówił: nie dajcie sobie wmówić, że jesteście przegrywani. Okej. Media też donoszą, że podobno rzecznik ma być. Tak wszyscy piszą, że to jest decyzja. Główna decyzja, że zebrali się wszyscy, klub się zebrał z premierem, przyjechał jeszcze Trzaskowski i główną decyzją jest uchwalenie tego, żeby rzecznik był? Po raz setny powtórzę, rzecznik niewiele zmieni. Naprawdę. To oczywiście jest taki element dziwny w tym rządzie, że nie ma rzecznika, ale jak będzie rzecznik, to przecież dużo się nie zmieni. Dalej sprawa komendanta Szymczyka będzie niezamknięta i nierozliczona. Nadal. A to jest naprawdę sprawa, którą można było w 3 miesiące załatwić. Prosta sprawa. Wydzielając do poszczególnych postępowań sprawę osobno, sprawę przemytu, osobno sprawę popełnionych niedopełnienia obowiązków w związku ze śledztwem dotyczącym tego incydentu, bo to jest osobna historia, co tam BSW w tej sprawie zrobiło, dlaczego nie zawiadomiono prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Przekrętu, jeżeli chodzi o naprawienie szkód, bo oficjalnie policja poinformowała, że szkoda kosztowała 5000 zł naprawienie szkody, to jest bzdurą, to jest osobne postępowanie, ale zupełnie osobnym postępowaniem jest odpalenie nielegalnie posiadanej broni i narażenie na szwank zdrowia i życia pracowników Komendy Głównej Policji. To jest zupełnie osobna sprawa, powinna być już dawno zamknięta i tyle. No i mnie nikt nie przekona, że to musi tyle trwać. Po prostu nikt. To 1,5 roku minęło. Teraz będzie dobra informacja. Inflacja w dół, proszę Państwa. Jakby ktoś nie wiedział. I tu uwaga, wokół tej informacji namieszało się, ale to bardzo dobrze, że się tak namieszało, ja zaraz Państwu to opowiem. W bitewnym zamieszaniu nie zauważyliście pewnie, że inflacja w maju spadła do poziomu 4,1. A więc znowu lepiej od oczekiwań ekspertów. Jedziemy dalej, napisał premier Donald Tusk, na co internauci gremialnie napisali: hurra, nie zauważyliśmy, bo polityka informacyjna rządu kuleje. Od wielu dni zwracamy na to uwagę, jako wasi wyborcy, ludzie wam życzliwi. Mandark pisze tak: no nie zauważyliśmy, mógłby to rzecznik rządu nam przekazać, tylko go nie ma. Kolejny gość pisze: a teraz właśnie, ludzie już piszą, co trzeba zrobić. Ja nie wiem, ja się nad tym zastanawiam. A teraz konferencja prasowa i PowerPoint z wykresami, jak było zapis, jakie były ceny, jakie są teraz, a oprócz tego o bezrobociu i gospodarce w porównaniu do czasów PiS i jak to się przekłada na życie Polaków, plus informacja o pracach nad kwotą wolną do 60 000. Czy nie można tego zrobić? Ludzie już niedługo, może Twitter będzie temu rządowi PowerPointy przygotowywał, może tak to trzeba zacząć robić. A kto miał o tym poinformować? Ktoś tam się pyta. Nie wszyscy mają X-a, tak na marginesie, bo to premier poinformował na X-ie, żeby była jasność. Cóż, słabo się chwalicie, a jeszcze słabiej dementujecie pisowskie kłamstwa. Bombelina pisze tak: nigdy do pana nie napisałam, panie premierze. To mój pierwszy raz. Ja zauważyłam, czyli to, że ta inflacja spadła w innej, ale moja siostra i mój ojciec nie. Nie mają kont na X-ie. A w telewizji nikt z rządu o tym nie mówił, więc nie zauważyli. No, to taką mamy sytuację, Andrzeju, taką a propos dobrej informacji. Dobrej informacji. Wiesz tak co, internet reaguje. To się, Jacku, jakoś dziwnie pokrywa z wynikami wyborów, bo największą porażkę Rafał Trzaskowski poniósł w tym najmłodszym elektoracie 18-36 i w ten elektorat rzadko zagląda na X-a, natomiast jest intensywnie obecny na YouTubie, jest intensywnie obecny na TikToku. I teraz zagadka dla ciebie, a ileż to subskrybentów miał kanał Rafała Trzaskowskiego, kiedy startowała kampania wyborcza? Na YouTubie? Myślisz? Tak. Na YouTubie? A z 1000. No tak, Przesadziłem. ze 4 chyba. 4. Mencen ponad 1 000 000,
Kanał Zero, to już nie będę Państwu mówił, tam w milionach to idzie. No to jest tak mniej więcej, jakby sobie Państwo wyobrazili wyścig, w którym jedna ekipa wsiada do parowozu, sypie węgiel tam do i tam ten parowóz powoli się rozpędza, bucha para, a druga ekipa leci właśnie odrzutowcem i macha do tych z parowozów. Cześć tam, co tam u Was? Fajnie się robi kampanię nowoczesną? Dzisiaj rano w TOK FM była dłuższa rozmowa na temat tego, co to jest kampania kognitywna. I że sztab Nawrockiego zatrudniał ludzi, którzy są na przykład specjalistami od bioneurologii i na przykład interesują się tym, jak wpłynąć na to, żeby ludzie odczuwali zadowolenie albo wkurzenie, czyli krótko mówiąc od wywoływania emocji. I ci naukowcy podpowiadali sztabowi Nawrockiego, co robić, jak działać. A w naszym sztabie byli wybitni politycy, ministrowie tego rządu, którzy nawet nie wzięli urlopu na tę kampanię. Więc jak rozumiem, do 16 sprawowali swój urząd, a po 16 wpadali na chwilę do sztabu, no i tam co im się wydawało na ich nosa znakomitego politycznego, to podpowiadali. Naprawdę to wygląda jak wyścig parowozu z odrzutowcem. I ten starszy pan z Żoliborza, z którego tak wszyscy kpimy, on być może nie potrafi włączyć samodzielnie telefonu, być może nie potrafi obsłużyć mikrofalówki, ale potrafi jedną rzecz, potrafi oddać odpowiedzialność i decyzję ludziom, którzy się znają na tym, co współcześnie i jak działa. I to jest chyba duża zaleta i należałoby się może czegoś nauczyć. Nawet od tego staruszka z Żoliborza. Proszę Państwa, teraz będzie mały alarm. Alarm polegający na tym, że wybory zgodnie z kalendarzem mają być w 2027 roku. Załóżmy hipotetycznie, że się jakoś to da wszystko posklejać, że będziemy jechali, rząd Tuska będzie trwał dalej, że to będzie wszystko jakoś tam funkcjonowało, że coś nabierze przyspieszenia. To w 2026 ten rząd nadepnie na taką minę, z której no, ja nie wiem, jak on sobie w tej sytuacji, jak sobie z tym poradzi, bo była próba, no ale oczywiście próba umarła. Mówię o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Otóż, proszę Państwa, jak obliczyli eksperci, wszyscy ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, to jest 1 000 000 ludzi w Polsce, 1 000 000 wyborców. W przyszłym roku ich składki na ZUS w skali roku wzrosną o 24 000 złotych. 2 000 złotych miesięcznie, ci ludzie będą płacili więcej, a to bierze się z tego, że rośnie płaca i że to się, te ZUSy oblicza się od tych GUS-owskich danych. Na tych GUS-owskich danych to tam już prawie 9 000 już jest, a zaraz tam będzie prawie 10. W związku z tym, jak to się procentowo wszystko przeliczy, usiedli specjaliści, policzyli i im wyszło to, co im wyszło. Ja oczywiście mam na to jakiś pomysł. Pierwszy mój pomysł polega na, jest to pomysł, ale pomysł nie do zrealizowania w tym rządzie, bo to nie ma takiej opcji, bo to się co chwilę pojawia. Ja bym zagłosował na partię, która by mi wreszcie powiedziała, że okej, takie są tutaj, nie będzie takich podwyżek, będą mniejsze, zmieniamy model, ale wreszcie rolnicy nie płacą KRUS-u, tylko płacą ZUS. Kiedy my przestaniemy dopłacać do ludzi, którzy w 80% głosują na PiS? No ileż lat można dopłacać? 30 parę lat. No to już jest nudne. Ja bym chciał, żeby wreszcie to zostało unormowane i żeby skończyć z tym faworyzowaniem rolników w ubezpieczeniach społecznych, bo nie widzę po tylu latach przemian, po tylu latach od wejścia do Unii Europejskiej i po tym, jakie zmiany zaszły na wsi, nie widzę żadnego powodu, żeby ciągle utrzymywać te ulgi. O Jacku, jakby to uprościć, co powiedziałeś, to apel do rządzących jest mniej więcej taki. Drodzy rządzący, chcecie podnieść opłaty za ZUS grupie, która w większości na was głosuje. Ta grupa się zdenerwuje, bo te opłaty są bardzo wysokie. Już są. A będą znacząco wyższe i ta grupa prawdopodobnie już na was nigdy nie zagłosuje. Tym bardziej, że widzi rolników, którzy mają śmiesznie małe opłaty, a głosują w większości na PiS. To może, kochani rządzący, zamiast dowalać jeszcze bardziej tym jednoosobowym działalnościom gospodarczym, to wyrównajcie chociaż te składki, które muszą płacić rolnicy. O, taki prosty apel.
Nierealne, Andrzej. Dobrze wiesz, że my sobie tu tak gadamy, ale wyjdzie kolega Kosiniak-Kamysz z Sawickim, powiedzą po naszym trupie to koniec. Będą udawali, jak to bronią. To nierealne. No tak, jak się nie da posłuchać naukowców, jak się nie da porozmawiać ze specjalistami, jak się kampanię wyborczą ogranicza do X-a, który dociera do przedziale 40, tam 60, to faktycznie to ciężko będzie. Proszę Państwa, Konfederacja oświadczyła, po pierwsze, oświadczyła, że nie idzie na spotkanie z panem Błaszczakiem i pan Błaszczak kosza dostał, strasznie się rozpłakał. To jest inna sprawa, bo zrobili sobie tam rząd techniczny, to już będzie zaraz rząd techniczny. Zaprosili wszystkich, nikt nie przyszedł, Błaszczak został sam. Prawie się popłakał, no ale co zrobić? No, taki los Błaszczaka. No, Konfederacja powiedziała, że ona owszem, ale poprze wniosek, bo widzi, że to się wszystko sypie, o samo rozwiązanie Sejmu. O, to taką mają koncepcję. Samo rozwiązanie Sejmu i wtedy, proszę bardzo, jak najbardziej. Nawet chyba inaczej, no, w tym dziele będą mieli mocne wzmocnienie, chciałem powiedzieć, czyli pana Możdżonka. No, bo pan Możdżonek wczoraj się okazało, że będzie członkiem tej partii Mencena, ta nadzieja na nowo, czy jak to się nazywało, nasza nadzieja u pana Mencena. Nowa nadzieja. Nowa nadzieja, tak. To ciekawe transfery. I jak ja tak widzę i tak czytam w tych mediach różnych i społecznościowych i normalnych, że oto już tam się szykuje pan Czarnek na premiera takiego rządu, albo się szykuje pan Morawiecki na premiera takiego rządu nowego, oczywiście tego PiS Konfederacja, to sobie myślę, że to będzie spory zawód, dlatego że to nie da się, tutaj Konfederacja jest zbyt cwanym ugrupowaniem, żeby oni poszli na taki lep, Andrzeju. Moim zdaniem nie oni będą przystawką PiS-u, tylko PiS będzie przystawką Konfederacji po następnych wyborach. Tak to będzie wyglądało. Tak się przemknąłeś nad tym Błaszczakiem samotnym w sali oczekującym. Nie żal go jest. Nie, ale wiesz co, to jest dobre zjawisko i to należy podkreślić, że nadal PiS jest otoczony kordonem sanitarnym i nadal nikt nie chce z PiS-em, przynajmniej oficjalnie, się pokazywać. I to jest efekt przecież nie tego, że oni brzydko pachną albo źle wyglądają, tylko efekt 8 lat rządów, tak? Ludzie widzą, co się wydarzyło, szczególnie politycy są świadomi tego, jaka skala złodziejstw i malwersacji była przez te 8 lat i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. I to jest dobre. To należy podkreślać, że tutaj klasa polityczna, ta od lewa do prawa, nadal nie chce mieć z kaczystami nic wspólnego. Trochę mi kamień z serca spadł, bo szczerze mówiąc byłem prawie że przekonany, że zobaczę tam Paulinę Matysiak z Adrianem Zandbergiem w radosnych pląsach właśnie z Błaszczakiem, a tu proszę takie miłe zaskoczenie. Tak. Można się czasem miło rozczarować. Natomiast co do Możdżonka, no to w centymetrach to my dalej prowadzimy, bo my mamy Gortata. Także sorry, no tak. Gregory. Tak, ale widzisz, no jest teraz też taka sytuacja, jeszcze trochę o personaliach, bo wczoraj się pojawiła informacja, nie wiem na ile prawdziwa, ale może takie będą konsekwencje, że za tą wypowiedź dla Polsatu, no, Michał Kamiński, o której żeśmy wczoraj rozmawiali, tej, w której tak dosyć bezpardonowo zaatakował premierę, no chyba będzie musiał się pożegnać ze stanowiskiem wicemarszałka Senatu. To dobrze czy źle, to ja nie wiem, nie wiem, nie umiem powiedzieć. No jeżeli w Senacie większość zdecyduje, że nie chce mieć takiego wicemarszałka, no to nie będzie go i tyle. Będzie przypominam też tę aferę z niczego, którą tak, wywołał Michał w TVN, opowiadając, że tu chce go pani Kidawa-Błońska inwigilować poprzez kierowców. Tak. No coś złego się z Michałem dzieje. Ja nie wiem, no może ktoś powinien z nim porozmawiać, kompetentny i trochę go uspokoić, bo widać, że nerwy, widać, że emocje, niepotrzebne takie emocje są, naprawdę. Ten rząd musi dotrwać do 27 roku i ten rząd powinien, jeżeli marzy w ogóle o tym, żeby nie oddać Polski w ręce kaczystów, to musi zacząć robić rzeczy mądre i takie, których elektorat oczekuje od tego rządu. Nie takie, które im się wydaje, że potrzeba robić. Nie, to trzeba wrócić do korzeni, zapytać, co elektorat z 23 roku chciał i to zacząć realizować, po prostu. No i przede wszystkim nie podwyższać tych ZUS-ów. No, halo.
Oczywiście jestem zainteresowany, bo jestem jednoosobowa działalność gospodarcza, nie ukrywam tego, no ale to ja wiem, ile jest ja milion płacę ludzi już w tej takich, Andrzej, chwili no. podatków, ZUS-ów i to będzie dorżnięcie tej grupy Straszne. absolutne. No. Większość z tych ludzi po Ja ci prostu powiem, przejdzie do szarej strefy. Andrzej, ja ci coś powiem. Dokonałem wczoraj, jak to zobaczyłem, zatrudniłem sztuczną inteligencję w postaci Groka do przeanalizowania czeskiego systemu jednoosobowej działalności gospodarczej, jakie tam są warunki, za co trzeba płacić, ile co kosztuje. Proszę Państwa, w ogóle nie ma o czym gadać. Nie Czeskiego, ma tak dobrze zrozumiałem? czeskiego, Mhm. tak, Czechy, blisko. 183 dni tam można mieszkać, zapłacicie Państwo mniej więcej po tych zmianach, które tutaj się pojawią w 2026, no to mi tak wyszło mniej więcej, to jest co najmniej 60% mniej, no tak będzie to tak mniej więcej wyglądało. Takie będą koszty w Czechach. W A przypadku ile trzeba działalności mieszkać? Poczekaj tam, żeby... 183 dni. 183 dni, żeby uznać, żeby urząd uznał, że i tam mieć firmę oczywiście. I tam mieć firmę. I 183 dni. I to już zaczynają być pokaźne kwoty. Bo to jest, czeski system przewiduje, że do kwoty tam prawie 280 000 złotych rocznie, a to już jest całkiem dużo, bo to jest ponad 20 000 miesięcznie przecież, jest system zryczałtowany i ten ryczałt wynosi tyle, ja to sobie przemnożyłem, przeliczyłem, w ogóle nie ma tu się nad czym zastanawiać. To zaraz nastąpi, przepraszam, zwijanie biznesu w Polsce, to tym się to skończy, a nie czymkolwiek innym. No. Bo jeżeli dookoła, jak ludzie przecież usiądą i zrobią to samo, co ja, albo zrobią to jeszcze lepiej. Tak? To ja pozdrawiam mojego serdecznego przyjaciela, który ma pensjonat w Czechach, tuż przy polskiej granicy. Trzymaj tam miejscówkę dla mnie, bo ja coś czuję, że będę częstym gościem. Kurczę, no paranoja po prostu. Nie dochodzi do jakichś sytuacji, których ja tego nie rozumiem, przestaję już cokolwiek rozumieć i coraz mniej rozumiem i potem się dziwimy, że wyniki są takie, jakie są, kiedy różne rzeczy wychodzą, które są męczące, dręczące, miały być uproszczenia, cały pakiet deregulacyjny, o czym my gadamy w ogóle, no. Protesty, o właśnie, przypomniało mi się, Andrzeju. Szkoda, że nie ten. Znaczy protesty wyborcze, o sprawach, o których mówiliśmy na początku, nie widzimy na razie protestów wyborczych, bo pierwsze 3, które wpłynęły protesty wyborcze, dotyczą rzeczy co najmniej dziwnych. No, w takich sprawach ludzie protestują, a w sprawach poważnych nie protestują. No, protestują w sprawie manipulacji telepatycznej w postaci zniechęcenia przy użyciu telepatii do wzięcia udziału w wyborach i głosowaniu na kandydata Trzaskowskiego, co skutkowało fałszywymi wynikami wyborów. Telepatia zadziałała. Ktoś tam wysłał do Sądu Najwyższego, że telepatią był rażony. Poszło też zawiadomienie, to znaczy protest wyborczy w sprawie tych 2 członków komisji, co to miało czerwone korale. Ludzie mają takie problemy. Naprawdę, to są problemy, o których mówiliśmy na początku. Jakieś dziwne cyfry, liczby na kartach, na obwieszczeniach tutaj, na ogłoszeniach wyników, zupełnie nie przystające do rzeczywistości. Jakieś sytuacje z zaświadczeniami, to są problemy, a nie to, co wydaje się, że problemem dla niektórych, korale, jaki to problem, korale? Proszę Państwa. Andrzeju, jest kolejna analiza jeszcze. A chyba, czekaj, bo ja mam fraszkę, wiesz co zapomniałem, przepraszam, ona dotyczy Błaszczaka i tego jego samotnego pobytu wczoraj w tym pokoju odosobnienia, w którym czekał na pozostałych i nikt do niego nie przyszedł i taki straszny kosz. I pan generał Ryszard Grosset napisał fraszkę o tym, fraszkę zatytułowaną i tytuł jest oczywiście już sam w sobie piękny, Trąd polityczny. Błaszczak robi miny jak słodka idiotka, dziwiąc się, że nikt się nie chce z PiS-em spotkać i podyskutować o pomyśle ślicznym, ażeby powołać w Polsce rząd techniczny. Mój drogi Błaszczaku, PiS jest niczym trąd. Kto się z nim spotyka, robi gruby błąd. Jak uczy historia, kto się PiS-u tyka, ten natychmiast znika, bo go kaczor łyka. Generał Ryszard Grosset, polecamy jak zwykle. Piękne fraszki generała.
Ja już, proszę Państwa, bo tak tytułem przypomnienia, no bo oczywiście myśleliśmy, że już mamy spokój, ale gdzie tam YouTube znalazł znowu jakieś wulgaryzmy, tym razem w odcinku w maju, że niby coś tam jest wulgarnego. Ja obstawiam, jeszcze nie wiemy o co chodzi, bo tam się odwołujemy, ale obstawiam, że to jest przez generała Graseta i jego fraszki. Czuję tam, że tam w którejś fraszce pojechał grubo, ale ci ludzie w tym YouTubie to jest kolejna w ogóle dla mnie zagadka. To ja nie wiem, tam oni zatrudniają jakichś bezmyślnych, nie wiem, kogo oni tam zatrudniają, bo to jest... To To jest AI jest, Jacku, to sztuczna słuchaj, inteligencja jeżeli z powodu Grosseta nam będą demonetyzowali odcinki, no naprawdę ludzie, kopnijcie wy się tam, jeżeli tam coś macie pod tą kopułą, jak nie macie, to się, nie wiem, zajmijcie jakąś inną robotą, a dajcie nam po prostu funkcjonować. No. Nic my od was nie chcemy, płacimy haracz i tak 45%, więc to chyba wystarczy. Szanowni Państwo, mieliście przed chwilą przykład klasycznego boomera Jacka Podgórskiego, który przemawiał do sztucznej inteligencji. Do YouTube'a przemawiam. No, ale to tam sztuczna inteligencja bada te nasze odcinki i wychwytuje słowa klucze. Także Jacku, Ale pogadamy. potem nie, potem siedzi gościu i tam pisze no to ręcznie jak się odwołasz? sprawdzone. Tak, i ręcznie i on potem ci nawet napisze użyte w tej sekundzie i minucie słowo, takie ci jeszcze pokaże, jakie słowo, brzydkie. Użyłeś brzydkiego słowa. Oj, naprawdę wszystko zaczyna nas irytować, no ale takie czasy. Raport Res Futura też jest denerwujący, bo Res Futura to jest ten europejski kolektyw analityczny, który podjął się analizy. Wszyscy, babcia też, tak? Oni podjęli się analizy przyczyn porażki Rafała. Znakomity think tank, bardzo polecam szczegółowe badania tego think tanku. Tak. Zbadali powody porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach. No tam wskazują na liczne błędy, ale przede wszystkim winny porażki jest tak. Tusk, pierwsze, media liberalne i ich przekaz, to jest drugie. Najpopularniejszy temat wśród polskich internautów to był Karol Nawrocki. Z danych z raportu Res Futura wynika, że przeciętny użytkownik natrafił na treści dotyczące Nawrockiego średnio 26 razy w ciągu jednej doby. Co jeszcze jest w raporcie? Że głównym argumentem, dlaczego postanowili wspierać Nawrockiego, było, uwaga, poparcie Trumpa 26%, sprzeciw wobec Zielonego Ładu i Paktu Migracyjnego 13% oraz odwołanie do młodszych wyborców 9%, a krytycy Nawrockiego oskarżają go o kryminalną przeszłość 18%, zbyt dużą zależność od Stanów Zjednoczonych 13% i brak kompetencji 11%. Ale tu jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, bo jak spojrzymy na to, dlaczego wygrał, to chociaż powtarzają się te argumenty, dlaczego go wspierano, to nie są już takie dominujące, bo najważniejszym czynnikiem był głos sprzeciwu wobec Trzaskowskiego. Jak pytanie, dlaczego wygrał? 31%. Potem mamy poparcie Trumpa 21%, atrakcyjność dla wyborców Konfederacji 14%, sprzeciw wobec projektów unijnych 11% i mobilizację elektoratu spoza dużych miast i mundurowych 8%. Ale o mundurowych to raczej tutaj autorzy badania mają na myśli wojsko tych współczesnych i to głównie chodzi o armię. Raczej, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, no tutaj Andrzej byłby specjalistą, to by powiedział nam, czy wśród emerytów mundurowych, jak się to kształtowało poparcie dla Nawrockiego. A proszę bardzo, wczoraj byłem we Wrocławiu na spotkaniu z mundurowymi emerytami, oczywiście pan inspektor Andrzej Krąskała mnie zaprosił, było piękne podsumowanie 9 lat walki ze skutkami ustawy represyjnej, zwanej niesłusznie dezubekizacyjną. I poza tym, że było dużo ludzi, że było bardzo sympatycznie i miło, to byli też przedstawiciele wojska, czyli byli wojskowi, już poza wojskiem emerytowani i wyobraź sobie, że wielu z ich kolegów głosowało na Nawrockiego. Bo, przypomnę, wojsko w czasie 8 lat PiS nie zostało objęte ustawą tą tak zwaną dezubekizacyjną. Projekt ustawy dotyczącej wojska był, ale nie został zrealizowany, bo ten pierwszy projekt dotyczący policji, milicji ISB został tak mocno skrytykowany, że po prostu rząd PiS-u się wycofał. No i dzisiaj jakby ta pamięć środowisk emeryckich, mundurowych, szczególnie tych zielonych, okazała się dosyć krótka.
I rzeczywiście znaczna część z nich głosowała na Nawrockiego, bo wydawał im się on bardziej patriotą niż Trzaskowski. Taką przynajmniej opinię usłyszałem. Wiesz, to jest przerażające, bo dla mnie nie ma wątpliwości, że jeżeli w 2027 roku powstanie rząd PiS Konfederacja i będą mieli prezydenta Nawrockiego, to będą mogli dowolne ustawy sobie pisać i taka ustawa jak z grudnia 2016 roku na pewno się ponownie pojawi, będzie znacznie bardziej dolegliwa i będzie ustawą znacznie szerszą, bo obejmie z całą pewnością również emerytów tych PRL-owskich z wojska. Tu już nikt nie będzie się, przepraszam, nad wami litował. W związku z tym uważam, że ci, którzy zagłosowali, byli mundurowi, którzy zagłosowali za Nawrockim, to zagłosowali jak te karpie za przyspieszeniem Wigilii. I gratuluję, tak? Naprawdę gratuluję. Przypominam, że ustawa ta z 16 grudnia 2016 roku spowodowała bezpośrednio zgon 68 osób, a przyczyniła się do życia w ubóstwie około 50 000 byłych mundurowych, z których nikt nie był zbrodniarzem, nikt niczego złego nie zrobił. No, to tak ulało mi się troszkę, przepraszam. No dobrze, proszę Państwa, to taki odcinek dzisiaj był. No, bo coraz więcej, jak się człowiek zaczyna tak rozglądać dookoła siebie, patrzeć na to, co to może być i widzieć, co się dzieje, a właściwie co się nie dzieje, to zaczyna mu się ulewać, zaczyna się denerwować. Obiecujemy, że jutro może będzie nam się mniej ulewało, chociaż nie ma takiej gwarancji, no bo przecież cały dzień przed nami i tam nie wiadomo, co oni powymyślają w ciągu całego dnia. To mogą być takie pomysły, które nas znowu w fotel wbiją. Ale samotny Błaszczak siedzący w Nie, pokoiku no, zwierzę, wiesz. to miłe. To tak on się powinien do takiej samotności przyzwyczajać przez chwilę chociażby, tak? Bo to jednak, nie wiem, no, jednoosobową dostanie cele, znaczy nie, zapomniałem, że będzie ułaskawiony, sorry. Nic nie jest jeszcze stracone, nic nie jest przegrane. Tak jak wczoraj na spotkaniu mówił Donald Tusk, nie należy się poddawać. No, bitwy się przegrywa. Ta poważna, bardzo istotna bitwa została przegrana, ale wojna trwa. Wojna o naszą przyszłość, o obecność w Unii Europejskiej, o to, żebyśmy byli bezpieczni, w bezpiecznym świecie żyli i żebyśmy się rozwijali, a nie zwijali. Także proszę się nie poddawać. Nawet jeżeli czasami są Państwo przygnębieni. To jest naturalne zjawisko, trzeba przejść tutaj taką traumę po tym, co się wydarzyło, ale nadal robić swoje. No. Dlatego my jutro oczywiście też będziemy i widzimy się z Państwem jutro w okolicach godziny 11 jak zwykle, a za dzisiaj pięknie dziękujemy dla Państwa. Nad Kaczym Gniazdem lecieli Jacek Podgórski i Andrzej Rozenek i do zobaczenia. Do jutra. Do widzenia Państwu.